Cześć, witam Was serdecznie w 210 vlogu. Dzisiejszy vlog będzie bardzo króciutki, a to z tego względu, że była drobna praca. No jeżdżę do takich prac, bo mało ludzi, mało fachowców podejmuje się takich prac, powiem Wam. No wiem to z opowiadań po prostu klientów, że większość nastawia się na duże roboty, na wielki zarobek, ale no trzeba robić też jakieś drobne robótki i tutaj właśnie miałem taką, którą dzisiaj Wam pokażę, a dokładnie chodzi o wymianę zaworu napełniającego w spłuczce. No i przy okazji tam wymieniłem też wężyk, bo już był mocno wiekowy, ośniedziały, no w każdej chwili mógł strzelić. Tutaj pani powiedziałem, żeby lepiej go wymienić, no bo w każdej chwili może strzelić, jak już ma taki biały nalot na tym zbrojeniu wężyk. No to trzeba go już wymienić, to już daje znak, że on już długo nie pożyje, a wężyki potrafią się, że tak powiem, nawet rozerwać na pół i wtedy pełnym ciśnieniem leci woda i mamy mieszkanie sąsiadów zalanych jak w banku. Także lepiej wydać te parę złotych więcej i mieć święty spokój na kolejne lata, niż oszczędzać. Bo to parę złotych to są w sumie grosze i potem mieć naprawdę spore kłopoty. Także jak widzicie taki biały, matowy nalot na wężykach, wężyki są sztywne, no to pomyślcie o jego wymianie. Także dzisiaj, moi drodzy, taka prosta, szybka robótka, ale takich robótek mam sporo generalnie, także nie wszystkie Wam oczywiście pokazuję, ale dzisiaj postanowiłem właśnie praktycznie bez cięć pokazać Wam wymianę zaworu napełniającego w takiej zwykłym WC kompakcie ceramicznym, nie w zabudowie, bo tam jakiś czas temu pokazywałem Wam w zabudowie, no to tam już jest powiedzmy, trzeba się pogimnastykować często, żeby wymienić, ale w WC kompakcie jest bardzo prosta wymiana, w ogóle praktycznie nieskomplikowana. Także tylko trzeba dobrać zawór, są zawory z gwintem 1/2 lub 3/8. Wybieramy taki, który mieliśmy wcześniej, ten stary uszkodzony. Objawy uszkodzonego zaworu to jest albo bardzo powoli się napełnia, że tak powiem, kapie ta woda, i częstym przy tego, że się nie domyka, że się powiedzmy niby zamknie, ale po jakimś czasie zaczyna woda do muszli przelatywać, bo tam przelewem przelatuje. Także taki zawór raczej już się nadaje do wymiany. Także co, dzisiaj Was zapraszam na ten króciutki vlog z wymiany zaworu. No i jak zwykle widzimy się za tydzień. No i oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za suby i za udostępnianie. Także miłego oglądania i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Hej, moi drodzy, dzisiaj jedziemy sobie teraz do spłuczki. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co jest. Pani powiedziała, że jest wyciek, ale gdzie wyciek? Do muszli, za muszlę, przed muszlę, koło, nie wiem. Jak często bywa, jadę w ciemno. Zobaczymy, co tam jest. No i mam nadzieję, że się uda zrobić. Może to jest po prostu drobiazg, a może coś poważnego. Wyjdzie jak zawsze, w praniu, nie? Także co, tutaj nie mam za dużo co mówić wstępu, bo naprawdę nie wiem, co tam jest. Zobaczymy, jak dojedziemy na miejscu. Jakieś tam części mam, także nie powinno być niespodzianek, że będę musiał gdzieś po sklepach latać. Ale zobaczymy.
Także co, jedziemy i widzimy się na miejscu. No i tutaj mamy pacjenta, którym się mamy zająć. Jak się okazało, tutaj przepuszczało do muszli. No jak się okazało, wężyk, jak widzicie, nie jest w najlepszym stanie. Także tutaj wężyk na pewno też wymienimy. Także ja zawsze odkręcam od zaworka najpierw, później od spuczki, bo sobie tam palcem przytykam, bo zawsze w wężyku zostaje woda, która siłą rzeczy zleci. Jak się odkręci z drugiej strony, zawsze też podkładam ręcznik. No i tutaj palcem zatykam i teraz odkręcam drugą część tego wężyka i wtedy tą wodę, że tak powiem, mam palcem zatkaną i tutaj do umywalki, jak widzicie, ładnie sobie zleciało. No i teraz musimy ten dekiel ściągnąć, czyli ten przycisk trzeba wykręcić, no żeby się dostać do tego zaworu napełniającego. No i tutaj nakrętkę poluzowujemy jakimś tam kluczem sobie. Często jest tak, że trzeba gdzieś kontrować, bo są zapieczone, ale rzadko. I tutaj potem palcem już leciutko to sobie odkręcamy. No i zawór mamy zdemontowany. No i tutaj mamy nowiutki zawór. No tutaj w tym przypadku był z końcówką 1/2, ale bardzo często i gęsto się spotyka, szczególnie w tych nowszych, że ma gwint 3/8. No i teraz przykręcamy zawór, czyli tutaj palcami, ręką, ile się da i potem kluczem lekko dociągniemy to. Oczywiście bez przesady, bo tutaj nie ma potrzeby jakiegoś silnego dokręcania. No i nowy wężyk. I tutaj wężyk zaczynam od dołu, czyli w odwrotnej stronie. Łatwiej jest w tym przypadku. Też dokręcam palcami, potem jakimś kluczem dokręcam. Tutaj wężyka nie ma potrzeby jakoś tam tak na umór, na fest przykręcać, bo też można po prostu ściąć uszczelkę. Po prostu do lekkiego oporu dokręcić i to w zupełności starczy. Wężyk zawsze mieć lepiej odrobinkę dłuższy niż za krótki, naciągnięty. Tutaj ten wężyk, zobaczycie jak ułożyłem, on jest odrobinę dłuższy, ale go właśnie można fajnie sobie ułożyć. Najważniejsze, żeby wężyk nie był gdzieś jakoś naciągnięty. No też nie może być załamany, także tutaj takim półłukiem układamy go i sobie przykręcamy. No i teraz dokręcamy, tutaj też z wyczuciem lekkim i mamy przykręcony wężyk. Jak widzicie, on jest ładnie ułożony, także nie jest nigdzie pozaginany. Teraz można puścić wodę. No i zobaczymy jeszcze tutaj ten pływak, czy się w odpowiednim miejscu zamyka. No, tu na pływaku można regulować, ile tej wody ma się do tego zbiornika napełniać. Także zanim założymy dekiel, zaobserwujemy, w którym momencie się woda zatrzymuje i czy się zatrzymuje, bo czasami się zdarza, że i nowe są trefne, bardzo rzadko, ale się zdarza. No ale jak tu jest wszystko ok, to możemy założyć z powrotem ten pokrywę, dekiel. Jeszcze sprawdzimy już na zmontowanej całej muszli, czy wszystko działa poprawnie, tak jak powinno. Czyli spuszczamy wodę, znowu się nabierze, czy odetnie. No i jeszcze tutaj też za chwilę sprawdzę, czy ten zawór spustowy nie przepuszcza. To jest najlepszym sposobem, jest właśnie papier toaletowy albo ręcznik papierowy, ale papier toaletowy jest
najlepszy. I najpierw wszystko do sucha wycieramy jednym papierem i potem drugi papier przykładamy i wtedy jak papier jest suchy, to znaczy, że ładnie trzyma. No i w sumie tutaj cała robota, wszystko. Tak to wyglądało dzisiaj. No i tutaj, moi drodzy, tak jak widzieliście, jak podejrzewałem, to była duperelka, drobiazg. Po prostu trzeba było wymienić zawór napełniający. No i przy okazji pani wężyk wymieniłem, bo tamten już był tak zmurszały, tak sparciały. No było ryzyko, że po prostu może jej w każdej chwili strzelić, bo w tym oplocie, w tym wężyku jest guma po prostu i ona też parcieje i jak już widać, że wężyk jest taki ośniedziały, no to prosi się, żeby go wymienić, bo skoro na wierzchu już jest ośniedziały, to ta guma też w środku nie jest już w najlepszym stanie, a tutaj nie ma co oszczędzać, bo tam wężyk, nie wiem, 20 parę złotych powiedzmy kosztuje, a jak szczeli, zaleje mieszkanie, no koszta są na pewno nieporównywalnie większe. No i zawór ten to tam po prostu nie zamykał. Tam ktoś próbował chyba coś kiedyś robić. No i on po prostu przelewał się. Także nowy zawór założyłem, nowy wężyk. Tam w przyszłości, tam mówiłem Wam, tam nie ma tych pokręteł od kraników. To mówię, że tam w przyszłości te kraniki tam by trzeba było też powymieniać, ale to już tam przy okazji. Także no, robótka szybka, jak widzieliście, poszło sprawnie, bez niespodzianek. Co, ja jadę dalej, Wam już dziękuję i co, widzimy się przy następnej pracy. Hej!